Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć Aniu. Hej. Dobra, no to może najpierw oficjalnie zacznijmy dla tych osób, których tutaj jeszcze wcześniej nie było, które są z nami po raz pierwszy. Ja nazywam się Ania Brączuk-Komiotek, jest ze mną Kuba Król. Jakby ktoś nie wiedział, to ja występuję w internecie jako Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Kuba, cześć, ja nazywam się Jakub Król i króluję w świecie AI. Jestem głową działu AI w Escola i pomagam firmom zyskać technologiczne zwycięstwo i przewagę technologiczną właśnie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W sumie jak król to zwycięstwo, wszystko się pięknie zgadza. No i właśnie, i jeżeli wcześniej tutaj nie byliście, to warto wiedzieć, że co tydzień zbieramy dla Was newsy AI zarówno na kanale Anna Pro na YouTubie, jak i na kanale Programistyczne Świry AI, więc jeżeli oglądacie nas na jednym lub na drugim kanale, no to warto? Łapka w górę. Dokładnie, suby, łapki w górę. I Kuba, 2 słowa, o czym Wy jeszcze mówicie na kanale, na Programistyczne Świry AI. Mówimy o tym, jak wdrażać sztuczną inteligencję, jak być lepszym programistą dzięki sztucznej inteligencji. Aniu, nie trzymałaś się skryptu, się pogubiłem. Chciałam zrobić to bardziej kreatywnie, więc stwierdziłam, że nie będę czytać, więc tak. Ale to przynajmniej dla nowych osób coś tam u nas wiecie więcej. Kuba, i o czym my dzisiaj porozmawiamy, bo jest dużo newsów, ale o czym byśmy przede wszystkim chcieli pogadać? Mamy 2 sprzeczne tematy. Ania chciała zaproponować Wam pokazanie, co takiego pięknego się dzieje w świecie OpenAI, co nam zaprezentował. Oczywiście ja też jestem za, ale ja dzisiaj bardziej chciałbym się skupić na kontrowersjach bardzo dużych, o tym, czy sztuczna inteligencja zniszczy cały świat ze względu na zmiany, jakie się dzieją w OpenAI. Tak, to może żeby nie było tak negatywnie, to ja się będę upierała przy moim pozytywnym, a że ja mam udostępnianie ekranu, to ja zacznę. Dobrze, ty tu rządzisz. Wyjątkowo, dokładnie, więc zaczniemy od pozytywnego wątku, a potem przejdziemy do teorii spiskowych, o których Kuba mówił, ale no dobra, nie tylko teorii spiskowych, będą też różne ważne rzeczy, może świadczące o zagładzie nad światem, a może nie aż tak źle. Ale zacznijmy od GPT-4o. Dajcie znać na czacie, kto z Was korzystał z najnowszego modelu GPT-4o, który po pierwsze jest dostępny za darmo, nie wiedzieć czemu płacę za czata GPT, bo on jest dostępny za darmo, również dla użytkowników darmowych czata GPT, aczkolwiek w ograniczonej wersji, nie wiem dokładnie do ilu zapytań, bo akurat tutaj nie wnikałam, natomiast w pewnej ograniczonej wersji nawet użytkownicy darmowi mogą z niego korzystać. W wersji płatnej, z tej, której na przykład ja korzystam w wersji Teams, widać znaczące przyspieszenie, przynajmniej ja widzę, znaczące przyspieszenie tego, jak są generowane odpowiedzi. No i tutaj na stronce właśnie OpenAI jest kilka też ciekawych zastosowań i może zaraz sobie parę uruchomimy, ale najpierw Kuba do Ciebie pytanie, czy Ty w ogóle testowałeś ten najnowszy model, czy miałeś już przyjemność sobie coś tam popromptować do najnowszego modelu? Oczywiście. 4o w ogóle w ChatGPT jest ekstremalnie szybki. Ja mówiłem o tym w zeszłym odcinku, tak tylko wspomniałem, ale wrócę do tego, że jak się auto rozbiło moje, to musiałem sprawdzić, co mi teraz grozi za to. Wrzuciłem 88 stron umowy leasingowej plus kilkadziesiąt stron umowy AC i w 10 sekund bardzo szybko odczytał mi wszystkie informacje i podał odpowiedź. No jest 4o piekielnie szybki, ale jeszcze do tego dodamy, że jest dokładniejszy. On lepiej słucha instrukcji i taki eksperyment myślowy to możesz sobie ty sprawdzić, czy możecie wy sobie sprawdzić, ale jeżeli korzystacie z custom instructions, które są taką ważną rzeczą w czacie GPT, to on w końcu zaczął ich bardzo dokładnie słuchać. Zauważyłem, że ja tam miałem zawsze pisane podawaj źródła. Czasami się słowo, czasami nie. Teraz pod każdą rzeczą mi pisze źródła, nawet jeżeli nie ma źródeł, pisze na przykład, że nie ma do tego źródła, bo mu kazałem coś policzyć, tak? Mega, okej, o tego to akurat nie wiedziałam, że rzeczywiście zaczął się trzymać, bo przecież mamy parę GPS-ów, gdzie w ogóle za Twoją poradą w GPS-ach dopisałam tą informację, hej, podawaj zawsze źródła i tak jak mówiłeś, czasem się to trzyma tej instrukcji, a czasem nie, ale tego jeszcze nie sprawdzałam, czy teraz zacznie być bardziej rzetelnym naukowcem, że tak powiem. Zobaczymy. Okej, a może zobaczmy sobie jakąś demówkę, bo ja szczerze mówiąc demówki oglądałam dosłownie ze 2 na YouTubie, więc spróbujmy sobie obejrzeć. To jest chyba takie oczywiste, 2 GPT-sy ze sobą wchodzą w interakcje i śpiewają, to chyba takie oczywiste, nie? To może do kolejnego. Te filmy są fajne, nie musimy ich pokazywać wszystkich, bo ich jest bardzo dużo, ale polecam sobie zobaczyć. Przyznam szczerze, że nawet też nie widziałam chyba jeszcze wszystkich, tylko takie, które mnie bardziej interesowały. Nie wiem czemu nie mogę przejść w lewo, więc no chyba jednak posłuchamy śpiewających GPT-sów. Musisz myszką, wiesz, przyciągnąć, jakby chwycić za film i przyciągnąć. Tak, to sobie wymyślili. No oczywiście, że jak ja chcę to zrobić. O, dobra, jest jakiś pan w kapeluszu. Dobra, dajcie tylko proszę znać, czy dźwiękowo będzie ok, to demo trwa minutę. Hey, how's it going? Jest ok. Jest ok. Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh,
Do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius vibe. Your Well- enthusiasm is what's really going to shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. Pięknie. Okej. No, Kilka rzeczy, które chciałem zwrócić uwagę. Na samej górze było napisane takimi małymi literkami, ale to jest mega istotne w dzisiejszych czasach AI, jak to ChatGPT mówi. Na samej górze, jakbyś pojechała. No. Tutaj. All videos on this page are at one time, real time. To Tak. jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie te, jak oglądaliśmy materiały z Rabbita, z tego AI-Pinu i tych innych wynalazków, tam wszystko było bardzo sprytnym montażem, jeżeli dobrze ktoś zapłacił, albo gorszym montażem, jak ktoś nie zapłacił, ale było widać bardzo duży lag, a tutaj to jest bardzo szybkie. I to myślę, że zmienia naprawdę dużo. Ale w ogóle to niesamowite jest to też, jak ta reakcja była taka naturalna. No ja się zaśmiałam chwilę wcześniej jak ta babeczka, ale moja reakcja była bardzo, bardzo podobna. Oglądam to wideo razem z wami po raz pierwszy. Więc tak, a w ogóle głos jest też taki naturalny, nie jest taki robotyczny, mechaniczny i dla mnie to jest coś zupełnie nowego. Ciekawa jestem tylko jednej rzeczy, czy nie wiem, czy testowaliście w ogóle na telefonie właśnie rozmawianie z czatem GPT. Ja testowałam i jedyna problematyczna rzecz jest taka, że czasami jak do niego mówiłam, to jak instrukcja była za długa, to on się potrafił wysypać. I moje gadanie przez minutę, półtorej już, wiecie, poszło tak naprawdę do kosza, a moja frustracja urosła, że kurczę, niestety nie zapisało się nic, bo ja nie dyktowałam, żeby to się zapisało, tylko tak naprawdę chciałam z nim porozmawiać. No To jest ciekawe. I tutaj warto wspomnieć, że ChatGPT 4o, przepraszam, model w ogóle GPT-4o tej wersji takiej pełnej, on będzie pierwszym takim prawdziwie multimodalnym narzędziem, który rozumie mowę, a nie tylko ma mowę na tekstach, jak to było dotychczas, bo to jeszcze nie wyszło. Ale to oznacza, że on całkowicie to rozumie. Też będziemy tutaj pewnie o tym mówili, on rozumie emocje, potrafi generować różne emocje. To nie jest generowanie zwykłe dźwięku, on dosłownie rozumie, co my do niego mówimy. Więc myślę, że takich problemów nie będzie. Jak coś to słyszymy, wiesz? Wiem, właśnie próbuję przewinąć to jedno wideo, żeby tam pokazać wam kolejne, więc... Tam też, to może od razu powiedzmy w tym momencie... Tylko słyszymy, wiesz? Nadal? No co ty? Okej, dobra. Teraz? Okay. Tak. Jest git. To ciekawa od razu kontrowersja, ciekawa. Dużo osób zwracało uwagę, nawet sam Altman to napisał, bo napisał tylko 3 literki Her, ale był taki film właśnie Her z Scarlett Johansson, w którym gość się zakochał w AI, który do niego ponętnie mówił i dużo osób zarzucało, że ten głos jest zbyt ponętny i szczerze mówiąc to tak, zbyt podobny do tego od Scarlett Johansson, więc ogłoszono, że póki co wstrzymują się z wypuszczaniem tej funkcjonalności do ludzi i żeby był mniej ponętny. Okej, no dobra, ale to w kontekście, wiesz, tych wszystkich virtual girlfriend i tak dalej, to akurat dobrze, no bo już swego czasu omawialiśmy, że trochę AI momentami skręca nie w tą stronę, co trzeba, będąc takim wirtualnym towarzyszem, co samo w sobie nie jest złe, ale w odpowiednich kontekstach, na przykład dla osób starszych albo dla osób, które są w jakimś tam, no nie wiem, lockdownie, zamknięciu, ale dla osób powiedzmy w naszym wieku, w wieku, kiedy pracujemy i wiadomo, jesteśmy zaganiani i często mamy trochę mniej czasu na relacje, to zastępowanie tych relacji z drugim człowiekiem poprzez konwersację z AI, no już nie jest najlepszym rozwiązaniem, no bo my możemy wyjść do ludzi, tylko nie mamy czasu, nie chce nam się i tak dalej, więc... No i teraz... No właśnie, ciekawe. Nie, teraz taka zagwozdka, bo teraz, i to jest do Ciebie pytanie do Was wszystkich, bo taka rozkminka. Czy dobrze jest, kiedy AI jest aż tak bardzo naturalny, że jest nieodróżnialny od człowieka i milutki i przyjemnie się z nim rozmawia, czy jednak nie powinno być tak, że my jednak mamy świadomość tego, jak z nim rozmawiamy, że to jest to AI? To jest bardzo ciekawe. No, dokładnie. Dajcie też komentarze, zaraz napiszę wam też to pytanie na czacie, ale mam też kilka komentarzy, zanim przejdziemy do kolejnego wideo. Bartłomiej pisze, jak wklejacie dłuższą funkcję do modyfikacji, optymalizacji, to przepisuje całość zmodyfikowanego kodu, a nie tylko fragment, jak to było w klasycznym GPT-4.
Ja akurat też to zauważyłem, mnie to denerwuje. Ja mu piszę, żeby tylko pokazywał mi, co się zmieniło, bo mnie akurat denerwuje pokazywanie piątera z tego samego kodu. Cóż, życie. Robert pisze jeszcze, że skoro po angielsku następny filmik proszę z jakimiś obrazkami, ja będę pokazywała na migi, może w takim razie. Więc dobra rada, ale nie da się widzę tu włączyć napisów. Nie da się napisów włączyć. Na wersji YouTube'owej, jak sobie wejdziesz, jest. O, no to przyłączę wam. są te same filmy. Dobra, to tak to zrobimy, jak mi klawiatura zadziała, to tak to zrobimy w takim razie. Dobra, jeszcze jakieś specjalne życzenia? Dajcie proszę znać, czy jeszcze jakieś komentarze, specjalne życzenia. Olaf też. I tak. Jeszcze... What? Komentarze są jakieś niestandardowe. Robert pyta, czy jeżeli macie streama, a sąsiad twierdzi, to mogę zadzwonić na policję. Robert chyba już myślę, że piątek. Też Olaf widzę, że zwrócił uwagę na to, że ten głos został zablokowany, także też tutaj chyba powiedziałem, to też już o tym powiedział. I też pozdrawiamy Emeryturę bez leków, bardzo ładna nazwa kanału, mi się podoba. Bardzo ładna nazwa i zrobię krótki off-topic. Dzisiaj byłam na konferencji organizowanej przez taką instytucję Executive Club, tam w ogóle są właśnie executive, CXO różnego rodzaju, zarządzający właściciele i była prezentacja na temat tego, jak leki, a propos, i seniorzy, i dostęp do informacji, i AI są ze sobą pięknie wszystko powiązane, więc tak trochę a propos emerytury bez leków, jeden fun fact, totalnie niezwiązany z AI. Nie wiem, czy wiedzieliście, popatrzcie następnym razem, ile tabletek wasza babcia lub dziadek bierze, bo nie wiem, czy wiedzieliście, że jeżeli osoba starsza bierze więcej niż 6 tabletek, to działa na niekorzyść na swoje zdrowie. Czyli jeżeli bierze 4, jeszcze spoko, jeżeli 5, to już jest na granicy, jeżeli bierze 6 i więcej, to te leki najprawdopodobniej się krzyżują, no i tak naprawdę babcia lub dziadek przyspiesza swoją śmierć. Więc overdosing też nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc emerytura bez leków jest dobrym hasłem. Tak jest. A to jeszcze w takim temacie, to moja babcia ostatnio była na dużej serii badań, które były opisane tak bardzo profesjonalnie i moja dziewczyna właśnie wrzuciła to do ChatGPT 4o i rewelacyjnie rozpisał z tej papki, że tak powiem, lekarskiej, co to dokładnie znaczy, także też się do tego sprawdza. I to zdjęcie de facto, nie? Okej, no to widzisz, no to tego nie wiedziałam w takim razie, no ale na pewno w ogóle jeśli chodzi o opisy, jeżeli chodzi w ogóle o analizę różnego rodzaju obrazów, no to widać, że on sobie czasami radzi lepiej niż lekarze i też case wczorajszej konferencji. Znajomy z branży medycznej mówił mi, że dawali do odczytu, do analizy pewnego rodzaju badania, właśnie obrazowe, bodajże to były kolano, USG kolana, i kilka różnych badań, kilka różnych wyników dano kilku lekarzom i oni mieli postawić diagnozę. No i każdy lekarz do tego samego badania, było też taki test, że to samo badanie trafiło do kilku lekarzy i każdy z lekarzy postawił inną diagnozę. I jeszcze uwaga, co ciekawe, niektóre przez przypadek badania trafiły 2 razy do tych samych lekarzy i ci sami lekarze dawali inne diagnozy niż poprzednio dali do tych samych badań. Tak więc pytanie, w której diagnozie lekarz miał rację, a w której diagnozie lekarz się pomylił. To mi się kojarzy bardzo mocno z wypowiedzią, ostatnio dużo cytowałem w zeszłym tygodniu, właściwie w zeszły czwartek, ale właśnie kilka wyszło ciekawych bardzo wywiadów z samym Altmanem i tam chyba o tym wspominałem, a może to mówię znajomym, ale że mówił, że my się spodziewaliśmy jeszcze jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, czy nawet kilkanaście, nawet kilka, że najpierw sztuczna inteligencja przyjdzie po osoby, które pracują na liniach produkcyjnych, potem dopiero po osoby profesjonalne, coraz większym wyższym wykształceniem, a na końcu po osoby kreatywne, jest trochę na odwrót, w sensie mocno idzie po osoby kreatywne, a osoby, które mają bardzo dużo wiedzy, no właśnie dosyć łatwo się to zastępuje tak naprawdę sztucznej inteligencji. Najtrudniej zastąpić ludzkie ciało de facto. Chociaż widziałam dzisiaj na Twitterze jakiegoś kolejnego robota, kolejnego humanoida, który już pokonał prędkość 3,5 km na godzinę i on się chwali, że to tak mega szybko. Nie wiem, czy to w porównaniu z innymi robotami jest szybko, bo tutaj tych prędkości nie śledzę, powiem szczerze, ale on wyglądał jeszcze bardziej creepy niż te roboty z Boston Dynamics, bo jeszcze bardziej przypominał człowieka. Jak odnajdę za chwilę, to może też wam pokażę. Także zobaczymy. Ale w międzyczasie Luki napisał, że lubię pogadać z czatem na telefonie w trybie głosowym, w realu trudno spotkać kogoś inteligentnego. No chyba, że jest taki Kuba, jestem taka ja, no to wiecie, można pogadać z kimś inteligentnym i ja mam taką propozycję. Jak ktoś z was kiedyś by chciał dołączyć do nas na live jako trzeci współprowadzący, to ja mam tutaj taką magiczną opcję na StreamYardzie Invite i możemy współprowadzić live'a oprócz nas jeszcze 8 osobami, więc jak ktoś będzie
kiedyś zaangażowany, chętny, żeby z nami pogadać i napisze inteligentny komentarz, to potem się odezwę na priv i spróbujemy coś razem poprowadzić. Jest tylko jedno ograniczenie, nie może to być Robert. Przykro mi, więc Robert, no cóż, niestety, odpadłeś w szrankach. Ale dobra, wracamy w takim razie do nagrań wideo. Postaram się udostępnić teraz z YouTube'a, żeby były napisy, no bo w sumie racja, fajnie byłoby z napisami. I trafiłam na wideo z Murą, więc spróbujmy to minutowe z Murą. Oglądałeś ten fragment, bo to jest... Tak, oczywiście, to jest z głównego dema, więc to widziałem, oczywiście. Dobra, no to ja tu unmutuję. Napisy chyba się włączą albo się nie włączą, nie wiem, ja rzadko kiedy korzystam z napisów, ale może zadziała. Dajcie znać, czy słychać i czy jest technicznie ok. We asked the live audience to submit few requests for what they would like us to try out here. So I will take a couple of prompts. Okay. Bot Gaskar wants to know if GPT-4o is capable of real-time translation. Mike, you want to try this one? Sure. Yeah, let's do it. All right. Yeah. I speak Italian, so we can just do English Italian. Let's try to do English Italian. Sure, let's do it. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Certainly, yes. Great. Looks like it works. Pięknie. Ciekawe jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to było tak zrobione, znaczy nie wiadomo, że to było tak na serio, ale podobno, że ktoś na Twitterze po prostu napisali, że jak ktoś może zapytać o coś, ktoś niby na Twitterze to wymyślił, no ale... Ale tak też było, pytanie łącznie z tymi wielorybami, czy w ogóle na Nie, to po prostu, żeby wymyślić, o czym mają porozmawiać z chatem GPT, nie? Okej, dobra, ale fajnie, że to też jest pokazane tak real time. Ciekawa jestem, czy jakby dłużej porozmawiali, to czy on by się nie zgubił w pewnych słowach, w pewnych tłumaczeniach. Tak. Gorzej niż Samsungowe AI do tłumaczeń rozmów na pewno nie będzie. Czyżbyś testował Samsungowe AI do tłumaczeń? Wiesz co, ja nie wiem, dlaczego oni z tego zrobili taką nie wiadomo jaką, pomijając, że Google Translate coś takiego ma już od dawna, ale zrobił sobie Samsung swoją wersję i pamiętam, byłem na jakimś festiwalu, Snowfest to było, i oni zrobili taką budkę telefoniczną, mogłeś wejść i porozmawiać z jakimś chłopem z Chin, czy tam z Włoch, z drugiego końca świata w każdym razie, albo przynajmniej w innym języku. I generalnie wychodziła z tego papka straszna, to znaczy tak mogłaś mniej więcej się domyślić, o co chodzi, no ale pytałeś kogoś, jak się miewa, on ci odpowiadał, że nie sprzedał ryby, że odpowiadałaś, że o co mu chodzi, a on ci odpowiadał, że no przecież buty są u szewca, no wiesz o co chodzi, to było to kompletnie, no taki bajer bardziej mi powiedział, nie, niż przydatne. Ja myślę, że być może, to jestem ciekawy, czy tak mogło być. Teraz uwaga, która jest spiskowa, pierwsza dzisiaj, albo druga. Może dlatego tak raszował bardzo Samsung, żeby to wszystkie te funkcje AI tak od nich mocno mówić, bo może mieli jakieś informacje jako partner OpenAI, że niedługo te wszystkie rzeczy, które są u nich w telefonie, no będą już takie przestarzałe trochę, nie? Za kilka miesięcy. No to też jest w ogóle ciekawe. Ale a propos też tłumaczeń różnego rodzaju, ostatnio miałam przyjemność brać udział w przyjemność, w sensie brałam udział w demo, to było po prostu demo tego, jak Copilot działa w narzędziach Teamsowych w Microsoftie i ku mojemu zaskoczeniu generuje prezentację szybciej niż ja, więc moja praca jest zagrożona, moja praca jako szkoleniowca trenera jest zagrożona. Aż oczywiście śmiechem, żartem, bo te prezentacje były tak brzydkie jak noc, że ja bym tego do klienta w życiu nie pokazała, ale co było ciekawe, że można było dzięki Copilotowi zrobić notatki ze spotkania, co już teraz pozwala na to kilka narzędzi i to jest całkiem oczywiste, że możemy sobie zrobić notatki ze spotkania, ale w drugim kroku Copilot uporządkował nam te notatki, spoko, to też się da zrobić dobrym promptem w ChatGPT, ale potem na przykład można było zrobić właśnie z tego prezentację w PowerPoincie i to już była fajna funkcja, no bo tego ChatGPT nam nie zrobi, przynajmniej ja nie kojarzę takiej funkcji możliwości połączenia tego, nie wiem, z jakimiś narzędziami do prezentacji, a tak naprawdę po 3 minutach mieliśmy prezentację 20-slajdową
Nie była ona jakaś piękna, wiecie, na jakimś bardzo brzydkim szablonie i w ogóle, no ale teoretycznie osoba, która prowadziła to demo, mówiła, że da się podłączyć na przykład swój szablon prezentacji, jakieś swoje przykłady, oczywiście zapromptować dodatkowo jakieś grafiki, zdjęcia, żeby ta prezentacja na przykład na konferencję, jak się przygotowujemy, żeby była fajniejsza, aczkolwiek po którymś tam prompcie niestety się to wysypało i przestał Copilot pisać z nami po polsku, zaczął pisać po angielsku, a potem się w ogóle pogubił. Więc ciekawa jestem, na ile płynnie to działa i na ile to też, tak jak mówisz, ta praca kreatywna, typu robienie slajdów, robienie prezentacji, szkoleń, bo tam też mamy element pracy kreatywnej, musimy coś uporządkować, ułożyć w agendę, potem przedstawić. Ciekawa jestem, czy to też będzie wkrótce zastąpione przez właśnie czy to Copilota, czy jakieś inne narzędzia AI. Będzie co najmniej częściowo, to możemy w sumie trochę odbiec od tematu, bo to nie jest dotyczące bezpośrednio GPT-4o, ale dotyczy to nowej wersji czatu GPT, bo tam będą pewne ciekawe zmiany a propos tego, ale a propos takich fajnych rzeczy, które powiedziałaś, to jest jedna z rzeczy, które dobrze działają na Samsungu i szczerze mówiąc zajebiste to jest. Możesz sobie otworzyć dyktafon i albo mówić po prostu strumień swoich myśli, albo kilka osób może mówić, on dobrze wykrywa, kto mówi, robić z tego transkrypcję na tekst w sumie w kilka minut, a robi to na twoim telefonie, nie robi tego za pomocą online'u. Wow. I potem ostatni krok to jest zrobienie z tego notatek podzielonych na działy. Super rzecz do uporządkowania swoich myśli. Mega, ale no dobra, ale to w takim razie jaka będzie wyższość Samsunga nad czatem GPT? Czy GPT tak dobrze nie rozpoznaje kilku głosów wtedy? Znaczy teraz w ten najnowszy modelu testowałeś? To jest kwestia akurat stricte, że tak ta aplikacja działa, nie? Tutaj jest to, że możesz sobie godzinę rozmawiać na przykład, nie? Wow, no to A wiesz, a ktoś tu pisał, że Luki pisał, lubię pogadać z czatem w telefonie w trybie głosowym, w realu trudno spotkać kogoś inteligentnego, ja z tego samego powodu bardzo lubię ze sobą rozmawiać. No jest to tak, jest to pewien argument. Dokładnie. No dobra, mam jeszcze Roberta, który pisał, że zrobił sobie testy trybu głosowego, a propos trybu głosowego, specjalnie z nim rozmawiają w 7 językach. Robert zazdro, że mówisz w 7 językach. Nie mówiąc na jaki zmieniał w danej chwili, zrobił tylko raz błąd, myśląc, że szwedzki to litewski. Okej, no to ciekawe. Tak, a to był tylko, przypomnijmy, ten zwykły, w sensie to na Whisperze. Whisper tak jest dobry, ale to nie były jeszcze 4O multimodalne. Jestem bardzo ciekawy, Robert, twojego eksperymentu właśnie na nowym modelu, jak będzie odblokowana ta opcja. Tak. I jeszcze Łukasz, a propos języków, jeszcze Łukasz wcześniej pisał, że zauważyłem, że 4O pisze sam długie teksty, dzieląc je na części i wstawia ciąg dalszy nastąpi. U mnie to się nie pojawiło, ciąg dalszy nastąpi. Wcześniej ciężko było bez tworzenia spisu treści. Oprócz tego bardzo solidnie podchodzi do prywatności GPTS-ów. To rozwiń, Łukasz, o co chodzi z tą prywatnością GPTS-ów, bo o tym nie słyszałam jeszcze, ale co do tego innej strukturyzacji tekstu, to zauważyłam, że rzeczywiście ten tekst jest inaczej strukturyzowany, aczkolwiek u mnie się nie pojawiło to ciąg dalszy nastąpi. W sensie widzę inną strukturę tych odpowiedzi i na przykład dla mnie one są bardziej strawialne, czyli jest jakaś paczka wiedzy i to już ma strukturę bez potrzeby wpisywania prompta, że hej, podziel mi to na bullet point albo podziel mi to na akapity, przynajmniej ja tak u mnie zauważyłam, ale to pytanie, czy to jest jakaś preferencja globalna, czy to jest tylko tak, że moja preferencja, zwykle tak prosiłam go o odpowiedzi i moje odpowiedzi teraz tak wyglądają. Ciekawa jestem, czy ty, nie wiem, Kuba, też tak zauważyłeś, jak teraz te odpowiedzi w GPT-4 czy 4o ci się wyświetlają? Nie wiedziałem też, ciąg dalszy nastąpi, ale faktycznie mam wrażenie, że bardzo dobrze dzieli sobie to na poszczególne sekcje. Chociaż umówmy się, 4 też z tym nie miała dużych problemów. No, dokładnie. No dobra, no to jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało, a my sobie przejdziemy do kolejnego wideo. Nie wiem, czy Kuba masz jakieś swoje ulubione, ale ja znalazłam jakieś żarty i heheszki, to spróbujemy z heheszkami. That jokes with GPT-4o. Zobaczymy, o czym będą. Napisy prosimy. Które? Napisy prosimy. Proszę. Chociaż te napisy nie są jakieś perfekto. Zauważyłam. Hey there. I'm doing great. Thanks for asking. And how about you? What's up? I'm doing fine. I'm going to be a father real soon. And I think I can have your help with some dad jokes. I'm going to tell you a joke and you tell me if it passes as a dad joke. That's awesome. Congrats on the upcoming addition to your family. And absolutely, I'd love to hear your joke. Lay it on me. All right. What do you call a giant pile of kittens? I don't know. What? A mountain. A mountain. That's perfectly hilarious. Definitely a top tier dad joke. Ciekawe jest to, że powiedział coś, co nie jest słowem do końca, nie? W sensie, wiesz, o co chodzi? Tak. To jest dla mnie ciekawe, technologiczne. Bardzo ciekawe. Tak, no bo to jest jakiś tam zlepek słów.
No, Moment. co się stało? Słuchajcie, cały czas jest git. Jest dobrze. Ale cię nie słychać. Proszę wróć do nas. Włączyło mi się chyba z 5 razy w kolejnych okienkach, więc w ogóle się teraz z tego, że jestem w hotelu i w zupełnie innym miejscu, chyba oszalał przez chwilę. Ale tak, dobrze. O, Robert pisze, jak nazywa się pies magik. Ja tego nie przeczytam. Labracadabror. Tada! No. I jeszcze widzę, że Bartłomiej pisał. Co do generowania kodu 4, nie trzeba go naprowadzać na to, że ma się wcielić w seniora, żeby dawać bardziej precyzyjne odpowiedzi niż 4 w klasycznej wersji. Bardzo ciekawe. Z moich eksperymentów wynikało, że na razie ich nie miałem jakoś specjalnie dużo, że i tak to poprawia jakość, ale faktycznie ja myślę, że w ogóle generalnie chodzi o to, że jakość tego, co on generuje, jest wyższa. Tak. Tak. No i ja na przykład nie muszę za to dopłacać, a niektórzy mają za free. Ja nie mogę tego przeboleć, że po prostu... Ale z małym limitem. No tak. I tam jeżeli ten limit się przekroczy, to bodajże 24 godziny trzeba czekać, prawda? To nie. Te bezpłatnej wersje mogą potwierdzić. Też mówiliśmy o tym, wydaje mi się, że to wszystkich dotyczy, że możesz sobie przełączyć kontekst aktualnej rozmowy na nowy model, w sensie na słabszy model. To tak. Ale chodzi mi o to, żeby korzystać z tego modelu 4O, że wtedy, żeby trzeba poczekać. Tak, to trzeba poczekać, tak, dobra. No dobra, i Dar Ion, nie wiem jak to przeczytać, czy to jest Lon czy Ion, bo to zależy jaka to jest litera na początku, ale Dar napisał, że jeżeli 32 000 tokenów wystarcza do nauczenia robota psa balansowania na piłce, ja się zaraz zgubię, to co jeśli 32 000 tokenów na prąd będzie dostępne w płatnej wersji czata GPT-6 albo GPT-7 i każdy subskrybent będzie mógł napisać program, udostępnić go i monetyzować. Uwaga, ale GPT-4o będzie miał 128 000 tokenów. Czyli już w sumie to przekroczyliśmy. No tak będzie. Ale ktoś pytał wcześniej, czy Google Gemini, będziemy o nim mówić, ale Google Gemini też jakoś ostatnio zwiększył liczbę tokenów. 2 miliony. Claude 2 miliony, no. Tak, więc to już idzie nie w tysiącach tokenów, to już zaczyna iść w milionach, więc tutaj... Tylko to trzeba popatrzeć na wyniki testów, które mówią o tym, raz to jest to, że można wprowadzić ten prompt, a dwa, żeby on, czy taki długi kontekst, a dwa, żeby on faktycznie się w nim nie pogubił. To są dwie różne rzeczy, jak widać w praktyce. Tak, no dokładnie. I Dariusz napisał, że 128 000 kotenów. Masz rację, oczywiście. Na kontekst, a nie na generowanie odpowiedzi. Tak, to źle zrozumiałem, oczywiście. No dobra, to co, oglądamy jakieś kolejne wideo? Bo spróbuję teraz uruchomić bez problematycznej przeglądarki, zobaczymy czym się uda. Tylko moja przeglądarka dzisiaj świruje straszliwie. Mam nadzieję, że się nam uda. Oglądałeś któreś z tych nagrań, Kuba? Jakieś masz swoje ulubione? Ja już teraz udostępnię. Ja ale musisz pokazać, bo nie widzę. Już. Ja myślę, że kamień, papier, nożyczki jest ciekawy, ale nie musimy go puszczać, tylko powiem dlaczego. Tylko to nie jest na tym, wiesz? To nie jest pieski, ale to są pieski, to ja włączę pieski zaraz. To jest super słodkie. No to cute lubimy, ale ty mów o tym jeszcze raz Boże, o matematyce coś zacząłeś mówić. Nie, przedostatni tutaj widać kamień, papier, nożyce, dlatego jest ciekawy, że Google pokazał jakiś czas temu przecież w Gemini, a potem się okazało, że to była ściema, więc myślę, że taki trochę pstryczek. Ojej, okej, dobra. To spróbujemy w takim razie najpierw naukę hiszpańskiego, a potem słodkie pieski i przejdziemy wtedy po słodkich pieskach do teorii spiskowych. Ale ja uwielbiam hiszpański i Hiszpanię i ja na bank się tam kiedyś przeprowadzę. Mam nadzieję, że prędzej niż później, więc... Hey, my friend, I are learning... Jeszcze raz? Tapasy są I'm Alex. Jezus Maria, oszalej. Hi, who's here? Co? Hello. Klikasz nie to. Wiem, bo mi przeskakuje co chwilę po przeglądarce, czaisz? I to jest ten problem, że on mi tak skacze. Hey, I'm Alex. And I'm Miana. Spróbujemy to. Hi, Alex and Miana. Nice to meet you both. How's it going? It's pretty good. We're trying to figure out what should we play. Do you have any suggestions? Absolutely. How about a classic game of rock, paper, scissors? It's quick, fun, and you don't need any... Great. Can you count us in and sound like a sportscaster? And welcome, ladies and gentlemen. Czy u Ciebie też tak podwójnie słychać? Dlatego, że oni nie nagrywali, to jest bardzo takie naturalnie są robione te dema. Jak jest dwie osoby, to oni mieli dwa mikrofony i czasami taki robi się taki dziwny dźwięk. No. Dobra, to tylko przewinę, bo tutaj może ten dźwięk dla mnie... A nie trzeba, nie, bo nie będzie wiadomo o co chodziło. Aha, dobra, sorry. No to teraz już jakby nie wiemy, nie?
Let's in and sound like a sportscaster. And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down in a Okay, just count us in. All right, here we go. In 3, 2, 1, shoot. Now, show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Okay, let's do it again. Round 2, here we go. Get ready. And 3, 2, 1, shoot. Let's see those hands. Who won? And it's another tie. Okay, let's do it again. All right, third time's a charm. Here we go. 3, 2, 1, shoot. Let's see those picks. Who won? And we have a winner. Miana's scissors cut through Alex's paper. Great game, you two. Pretty cool. Thank you. Thanks. Okej, dobra. I sprawdzimy ten hiszpański i te słodkie pieski. No miało być słodkie pieski, te słodkie pieski. Tylko Hey, my friend and I are learning Spanish, and we're wondering if you could tell us the names of these objects in Spanish. Hola, por supuesto. Cool. What are these objects in Spanish? The objects you're showing are una manzana and un plátano in Spanish. Nice fruit choice. Cool. What about these? Those are dos bolígrafos or dos plumas in Spanish. One is red. Nice. What about this? That adorable stuffed animal is un oso de peluche in Spanish. Looks like it's ready for some hugs. What? Tego ostatniego to bym nie zgadła po hiszpańsku, no niestety. A reszta była dobrze? Tak. OpenAI. Tak, to było dobrze. No, To jest super. To jest najlepsze demo moim zdaniem. To jest demo, ja to wrzucałem od razu chyba 5 minut potem jak się skończyło, a to nie było łatwe, bo jechałem w PKP bez Wi-Fi, znaczy było Wi-Fi, ale się nie dało połączyć przez 3 godziny w każdym razie. To jednym tym filmem moim zdaniem zamykają cały rynek korepetycji. Super. No, tak, ale to jest aż 3-minutowe, więc może przewiniemy do jakiegoś momentu. Ja też to widziałam. Jak a ja bym sugerował całe, to akurat jest ciekawe. To może być ostatnie. Dacie radę? To pytanie do uczestników. Dacie radę przez 3 minuty z nami to obejrzeć? Mam nadzieję, że tak. Tu jeszcze nam idzie walka na tokeny. No dobra. To spróbujemy, zobaczymy, na czym nasza wyporność się zatrzyma. Nauczymy się czegoś nowego o przekątnych, o prostokątach. Nie, to było o trójkątach, to była lekcja, dobra. Anyway, lecimy. Invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this form. Hello there. Czyli on czyta w tym momencie z ekranu, tak? Tak jakby tutaj jeszcze się chciałam upewnić, że w jakiś sposób, no bo wcześniej można było wgrać grafiki do czata GPT, wgrać jakieś obrazki, grafiki, a teraz rozumiem, że jest dodatkowa funkcja, że on może czytać z ekranu. On widzi wszystko w miarę w czasie rzeczywistym, ekran też może widzieć. I też są fajne demo w ogóle tego z Microsoftowego Copilota, jak można w Minecrafta grać i on mówi, co robić na przykład. Także... Jak grać w życie na przykład. Super. Okej, dobra, to lecimy dalej, zobaczymy. Tylko może ściągnę jeszcze ten wielki baner o pytaniach, ale oczywiście jak macie pytania, to śmiało te pytania zadawajcie, a my tu lecimy dalej z demo. I'm here with my son and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. Ja tym widzisz, moja wiedza matematyczna po angielsku już jest, możesz nam przetłumaczyć w takim razie, Kuba, o co chodzi, bo ja
rozumiem pojęcia i o co z grubsza im tam chodzi, ale chodzi o nazewnictwo, tak? W sensie... Przy prostokąta, przeciwprostokąta, to chodzi o to po prostu jak tam, ja nie wiem jaki tam jest dokładnie, tam jest sinus, tak? Alfa, no ale w każdym razie teraz właśnie pyta o te poszczególne części, tak? Trójkąta. Tak. No, tyle to załapałam, natomiast widzisz, nie byłam w stanie przetłumaczyć tego na język polski, o których, o co ona konkretnie pyta. Ale dobra. I w ogóle też fajne jest też to, że zobaczcie, pod kątem takim dydaktycznym, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę i czy w ogóle ktoś zwraca na to uwagę, ale jestem freakiem pod kątem takich rzeczy, że pod kątem dydaktycznym tam nie ma odpowiedzi, że nie, źle do bani jesteś w ogóle i nie odpowiadaj dalej, bo się nie znasz, czyli tak jak jest w polskiej szkole, tylko mimo wszystko jest, że prawie dobrze, albo dobrze, no to pójdźmy dalej, czyli są wdrażane te pozytywne bodźce, a zwłaszcza w uczeniu dzieci i uczeniu nastolatków, to pozytywne bodźce wzmacniają chęć do nauki. Więc mamy coś zupełnie odwrotnego niż w większości szkół, czyli to, że się karci, jak ktoś coś źle odpowie, albo wiesz, ten standardowy tekst siada i pała i po prostu nie idziesz dalej z materiałem, tylko się demotywujesz, że czegoś nie znasz. A tutaj było z takim bardzo pozytywnym komunikatem, że prawie dobrze, albo że dobrze i dopiero rzeczywiście ten elektroniczny tutor, że tak powiem, szedł dalej. Więc to jest naprawdę... Przypomnę, że nawet jeżeli mielibyście szczęście mieć zajęcia z taką osobą o anielskiej cierpliwości jak Anna, albo taką trochę mniej anielską cierpliwością, ale czasem jednak jak ja, to i tak się człowiek czasami męczy, a ta maszyna nie będzie się męczyła, ona będzie taka miła, chociażby 20 godzin miała tłumaczyć ten sam temat, nie? A to jest prawda. I to jest, i wiesz, i dla dzieci, i dla dorosłych, no bo tak naprawdę to już w sumie, to są akurat inne techniki uczenia dorosłych i dzieci. Ja rzadko uczę dzieci i tam w ogóle to jest zupełnie inny kosmos, pedagogika i ta nauka, jeżeli chodzi o uczenie dzieci, ale tak jak mówisz, kwestia zmęczenia, że tak naprawdę można wyszkolić nieskończoną liczbę dzieciaków w danym temacie bez potrzeby zażynania się przez nauczycieli, a to jest jednak mega wymagająca praca. Więc no to jest prawda, że te zasoby tak, akurat w tym przypadku się nie będą zużywały zasoby ludzkie, ale a propos właśnie zużywanych zasobów, nie wiem, czy wiesz, ile jest stracone wody na podgrzanie, ile wody jest, i teraz spaliłam, była ostatnia statystyka publikowana przez któreś medium, ile wody trzeba stracić lub podgrzać, żeby wygenerować odpowiedź na jeden prompt. I tu spaliłam, bo zapomniałam statystyki, dostałam zaćmę, ale ostatnio było też mowa o ekologii i generowaniu promptów. Nie wiem ile, ale pewnie bardzo dużo. No właśnie muszę sobie teraz to sprawdzić, bo zadałam Ci pytanie, na które zapomniałam odpowiedzi, ale znajdę Wam wkrótce. Więc może w takim razie wróćmy do tego demo, puszczamy dalej to demo, czy idziemy do jeszcze jednego? Ja bym puścił do końca, bo to jest ciekawe, myślę, a już została połowa tylko. Dobra, no to lecimy dalej. Hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so I'm... Ten ojciec wygląda na bardzo zainteresowanego. Dla mnie to było takie... On już wie, że będzie mógł sobie z browarkiem usiąść, a ChatGPT odwali brudną robotę. Też był zainteresowany. Coś w tym może być, a on wygląda takiego skupionego, zainteresowanego, jakby się sam od nowa uczył matmy, nie? Jak wtedy okej, no dobra, ale wiecie, to jest taki moment, gdzie domyślam się, że wielu z rodziców na początku ma dużą motywację, a potem już jest coraz więcej na zasadzie, no jak możesz tego nie wiedzieć, więc tak, a tutaj on ma taką całkiem spokojną minę, także tak, zobaczmy, czy się skończy happy endem, czy rozwiąże, czy nie rozwiąże. I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25?
Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7/25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. Proszę, jeszcze jaka piękna pochwała. Och, szaleństwo. No to myślę, że tak jak mówisz, tutaj kwestia też dydaktyki będzie sarkazmu. Bardzo ważną informację ktoś podał na czacie i ją zweryfikowałem. Olaf na końcu. To nam bardzo dużo mówi. No bo on coś nawiązał do tym Khan Academy, tak, na początku. Ojciec to jest właściwie Khan Academy, ale tak serio? Tak, sprawdziłem to jest founder Khan Academy. No to wszystko jasne. Nice. Nie mamy lepszego komentarza niż tylko nice do tego. Okej. To dla niewtajemniczonych. Khan Academy to jest ta wirtualna szkoła, tak można to nazwać, najlepsza jeżeli chodzi o nauki ścisłe właśnie dla dzieci i młodzieży, więc i bardzo aktywna w nauce, więc w Polsce mam wrażenie, że jeszcze niepopularna niestety, ale za granicą tak, więc jeżeli to rzeczywiście jest ten właściciel, to... No grubo. Tak. I mam jeszcze zagadkę. Kabitashi pyta, to ja zawsze zadaję zagadkę, uwaga, kogut zniósł jajko. Kogut zniósł jajko na granicy polsko-niemieckiej. Do którego państwa należy jajko? Kogut nie znosi jajek. Zacznijmy od tego, że chyba o to chodzi w tej zagadce, bym jednak proponowała, żeby od tezy wyjść. GPT średnio sobie radzi, GPT-4 turbo lepiej, ale nie idealnie, GPT-4 super sobie radzi. A jak radzą sobie ludzie? Jak nasi internauci by odpowiedzieli? Bo ja wychowywałam się przez 19 lat na wsi, więc kogut zniósł jajko brzmiało podejrzanie. Tak, myślę, że o to chodzi generalnie, ale jeżeli byłaby to kura, to oczywiście należałoby to do Niemiec, bo wszystko należy do Niemiec, a dla Polaków są ochłapy. Dziękuję. No, dokładnie, jest tym wszystko jasne, kurtyna i w zasadzie tak. I na tym można byłoby skończyć, to byłaby puenta. Ale mamy jeszcze parę innych wniosków. Demo może starczy, wyślę wam link do strony właśnie, gdzie jest prezentacja GPT-4o, czy w zasadzie GPT-4 Omni. Piękna nazwa, mi się ta nazwa w ogóle mega podoba i myślę, że akurat nazewnictwo jest całkiem spoko, więc wam wysyłam linka na czacie oraz za chwilkę go wyświetlę na ekranie. Tych demo jest zdecydowanie więcej, ja sama bym chętnie więcej obejrzała, natomiast nie mamy całego dnia i całego wieczoru na oglądanie wszystkich demówek. Dajcie znać, jeżeli macie jakąś swoją ulubioną, którą chcecie, żeby jeszcze raz puścić na koniec, ale to już będzie tylko jedna ostatnia, ale w międzyczasie mamy jeszcze dużo ciekawych newsów i teorii spiskowych, ale to Kuba, to dzisiaj ty jesteś królem teorii spiskowych, więc od czego chcesz zacząć, jeżeli chodzi o newsy i teorie? Ja tylko może powiem, bo przeprowadziłem eksperyment naukowy, który nam tutaj Kabitashi zaproponował i może podzielę się wynikiem, bo myślę, że jest dosyć ciekawe. Oczywiście napisał, że to jest... wkleiłem screena z ekranu, kiedy udostępniasz po prostu oczywiście. Napisał, że to jest klasyczna zagadka logiczna, która bazuje na założeniu, że koguty nie znoszą jajek, ponieważ kogut nie może zjeść jajka. Pytanie o to, do którego państwa należy jajko, jest bezpodstawne. Ale dopytałem dalej. Dlaczego poprzednie wersje modelu oddało gorzej? Napisał, że poprzednie wersje modelu takiego GPT-3,5 mogły odpowiadać gorzej na tę zagadkę z kilku powodów. Mniejsza kontekstualność. GPT-4 ma lepsze zrozumienie kontekstu i potrafi lepiej analizować i rozpoznawać niuanse w pytaniach, zwłaszcza tych, które są podchwytliwe. Rozwój algorytmów, większa baza danych, poprawiona logika, takie ciekawe rzeczy, ale również zadałem pytanie, gdyby to była kura. No i jeżeli zmienimy zagadkę i zamiast koguta wprowadzimy kurę, która zniosła jajko na granicy polsko-niemieckiej, to zagadka staje się bardziej interesująca. I trzeba by mieć dodatkowe założenia. Fakt złożenia jajka. Jeśli przyjmiemy, że kura faktycznie zniosła jajka na granicy, musimy rozważyć zasady prawa międzynarodowego i granic państwowych, przepisy prawa granicznego, podział geograficzny i prawo własności. Boże mój, po prostu, no i to jest bardzo istotna rzecz, no to jedno jajko. Ile tam teraz jajko kosztuje? Złoty czy coś? Bo nie wiem, bo kupuję dziesiątkami razem z innymi zakupami. Polskie jajka czy coś. No dobrze, ale fajne jest to wytłumaczenie, czyli dlaczego sobie stare modele, jeszcze raz, dlaczego sobie stare modele nie radziły? Jeszcze raz, co by tam było? Kontekst, tak? Wiesz co, tak, że lepszy kontekst jest w 4, rozwijały się oczywiście algorytmy języka naturalnego, dzięki czemu lepiej interpretuje informacje, ma większą bazę danych, czyli ma bardziej zróżnicowane informacje treningowe i poprawiona logika, czyli w nowszych wersjach zostały wprowadzone ulepszenia w obszarze logiki i wnioskowania. Myślę, że to ostatnie jest najciekawsze. Tak, mega, nice, cytując klasyka. Dobrze, no jeszcze Mateusz rzucił heheszkiem, że ja słyszałem wersję kogut znosi jajka, jak schodzi po drabinie.
Ale jest jeszcze przed 22, co my tu z takimi żartami, no ja nie wiem, ale... Uważajcie. Dobrze, i Olaf jeszcze pisze, że trzeba też przyznać, że Khan Academy już używa ChatGPT jako pomoc w nauce. Od tego to nie wiedziałam. Okej, super. Bardzo dobrze. To jest tak. Co mi się przypomniało, kiedyś to słyszałem w innym kontekście, ale to idealnie się nadaje pod AI i to właśnie to, co teraz Olaf opisuje. No. Kiedy wieje wiatr, to możesz, nie pamiętam jak tam było, że chyba coś tam chować parasole albo budować wiatraki. W każdym razie chodziło o budowanie wiatraków. I myślę, że to tak samo jest z AI-em. Można się albo tego bać i narzekać, że ola Boga, ale to wszystko teraz biznes mi padnie, albo po prostu się do tego dostosować i to wykorzystać. I tak właśnie Khan Academy zrobiło. Tak. Mega. I jeszcze widzę, że idziemy dzisiaj w zagadki logiczne. Bartłomiej pisze, że tak samo jak profesor Andrzej Dragan podał zagadkę, postawie pływają kaczki. Postawie pływają, kaczki się nazywają. Co to za zwierzę? Aha, to miał być rym. Postawie pływają, kaczki się nazywają. Co to za zwierzę? Ale jutro będę na wystąpieniu profesora Dragana na konferencji kolejnej, już jeszcze innej. Ciekawa jestem, co tam się wydarzy interesującego. Usłyszałam same dobre opinie o tym człowieku. Już tych mi podsyłał się jakieś linki do nagrań, inne osoby podsyłały linki do nagrań, a ja ciągle nie mam godziny, żeby obejrzeć jego nagranie, bo to jest tak, że jego wypowiedzi są bardzo, bardzo długie, więc liczę na to, że jutro jak siądę na sali konferencyjnej, tak będę przez godzinę mega skupiona i wam później jeszcze streszczę i zrobię podsumowanie. Także. No, to jest bardzo ciekawe, chociaż powiem ci, że są osoby, które twierdzą, że to nie jest najlepsze sobie do słuchania, ale też jestem mega zwolennikiem akurat. Uwaga! Jutro się przekonam. Uwaga! Zanim opowiemy Mateuszowi, to na zagadkę zadaną przez Bartłomieja 4 odpowiada tak. Zagadka, postawie pływają kaczki, przecinek się nazywają, przecinek co to zwierzę, wydaje się być kolejnym przykładem zagadki, która gra na zrozumieniu języka i logiki. Kluczowym słowem tutaj jest się nazywają. Odpowiedź na zagadkę brzmi kaczki. Chodzi o to, że jeżeli coś pływa po stawie i nazywa się kaczki, to właśnie jest to kaczka. Nie rozumiem tego. Trochę chyba już potem popłynął, nie? Tak jak nie odmienił w sensie, nie odmienił po prostu w języku polskim. No ale to jest, no dobra, to jest akurat dość prosta zagadka logiczna, ale może kwestia inwersji czasami utrudnia. Postawie pływają, kaczki się nazywają, no więc no. Anyway, ludzie sobie też nie radzą z takimi zagadkami, a my tu od AI wymagamy tego typu rzeczy. No właśnie. A jeszcze Mateusz jeszcze. Bo to jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim powiem 3 rzeczy. Pierwsza jest taka, jeżeli szukałeś gdzie jest Wall-E, po pierwsze GPT-4o nie próbowałeś z tą wersją rozumienia obrazu, bo na razie tam jest po prostu GPT-4 Vision jeszcze. Nie mamy dostępu do całego multimodalnego GPT-4o, nikt jeszcze. Po drugie, też kiedyś próbowałem na 4, zrobiłem zdjęcie łąki, powiedziałem, żeby mi znalazł 4-liczną koniczynę, nie znalazł, ale napisał program w Pythonie do zaznaczenia 4-licznych koniczyn, nie działało, ale było to ciekawe. Natomiast to on nigdy nie będzie do tego służył też, umówmy się, to nie jakby na tym to polega. On przede wszystkim nie umie wskazywać gdzieś coś na obrazie, nie potrafi zrobić czegoś takiego, że narysuje ci strzałkę gdzieś coś zauważy, bo on nie do końca rozumie koordynaty, nie ma czegoś takiego. Okej, to w ogóle jest ciekawe. No dobrze. Widzę, że zagadek logicznych było dzisiaj mega sporo i ja znowu zaczęłam się zastanawiać, ile ten ChatGPT wypija wody, kiedy promptujemy, bo my tu zadajemy mu zagadki w stylu, gdzie jest Wall-E, a nam planeta się gotuje. W sensie, nie myśl tak do końca o tym. Pomyśl o tym w ten sposób, że tak, prawda, marnujemy dużo zasobów uruchamiając AI, ale lepsze to niż Bitcoin i blockchain, to po pierwsze, i NFT, a po drugie jest na pewno tak, że jeżeli nam to AI pomoże rozwiązać dużo problemów świata, to woda nie wyparowuje donikąd, ona zostaje na Ziemi, to jest obiekt mniej więcej zamknięty, w związku z czym będziemy w stanie doprowadzać dużo wody do Afryki, jak rozwiążemy problemy, jak to zrobić. No właśnie, widzisz, tu jedne problemy się pojawiają, ale drugie jesteśmy w stanie dzięki temu rozwiązać. No można też sobie wmawiać też tak, że my uczymy, dzięki temu ten model sprawdzamy, czy działa, żeby nie generował głupot i tak dalej, więc no można by pójść tym tropem, że nie jest aż tak źle, ale zastanawiam się teraz, gdzie jest to badanie, które ja widziałam, ile ChatGPT potrzebuje wody do wygenerowania prompta, bo ja to widziałam na jakimś dużym, poczytnym portalu, a mam wrażenie, że mi
zniknęło. I no nie chcę tu siać teorii spiskowych, ale trochę mi zniknęło, natomiast zostało na Antywebie. Ale w dużym skrócie, bo to ja widziałam dłuższy artykuł na pewno, ale na Antywebie mamy artykuł, no to dość stary, bo ja to widziałam chyba właśnie w zeszłym roku, że ChatGPT, uwaga, ChatGPT i inne duże modele językowe LLM zużywają znaczną część wody, aż do pół litra, na każde 30 do 50 zapytań użytkowników lub pół odpowiedzi chociażby w wyszukiwarkach, gdzie są implementowane. To ja widziałam jakiś inny wynik, który był przerażająco duży, nie, że 25... Nie jest przerażająco. No ten nie jest, właśnie ten nie jest, a ja widziałam jakiś inny, że tam była zdecydowanie większa liczba na jedno zapytanie, więc nie chcę się od teorii spiskowych, jak znajdę drugie źródło, to wam podam, ale tutaj to nie wygląda, jak było, to rzeczywiście było aż tyle wody zużywanej. Ale Kuba, pytanie właśnie, bo jak ja teraz mam przez 2 dni na konferencji o ESG, o ekologii, o środowisku, o społeczeństwie i w ogóle o tego typu pięknych, trochę buzzwordach, ale trochę też pięknych ideach, pytanie, pojawił się taki właśnie wątek, że sztuczna inteligencja pomoże nam niektóre problemy rozwiązać, ale po pierwsze właśnie zużywamy wodę do generowania różnego rodzaju rzeczy i do ogrzewania całej masy serwerów, które będą teraz przetrzymywały te rzeczy, które zostały wygenerowane. Co ty o tym myślisz w ogóle? No bo zobacz, jeżeli mamy masę rzeczy generowanych przez AI, no to że my się z nim bawimy, dajemy mu zagadki i spoko, ale jak ktoś teraz naprodukuje masę kontentu na swoje blogi, a ja jak bywam na konferencjach marketingowych, to widzę, że są takie pokusy, co by generować setki artykułów miesięcznie, niekoniecznie dobrej jakości, ale wszystko po prostu w czacie GPT zróbmy, wrzućmy na stronę, na pewno się wypozycjonuje. Tak jakby Google nie potrafił tego rozpoznać, czy to jest wygenerowane. No ale jeżeli teraz powstanie masa śmieciowego kontentu, to gdzieś to trzeba będzie trzymać. I czy to nie zeżre nam też dużej ilości zasobów? No i tak produkujemy bardzo dużo informacji. To znaczy ja przede wszystkim to z tą wodą serio jest absurdalne. Wody nam nie brakuje, znaczy brakuje, ale nie jest tak, że ona znika gdzieś. Mamy większe problemy. Używa to prąd elektryczny, który z większości pochodzi ze spalania paliw kopalnianych, których to nie mamy nieograniczoną ilość do wody, której problemem jest jedynie zarządzanie i jej dostarczanie, więc raczej nie wiem, do czego to się na tym skupiło akurat, ale może mu się to chciało. No dobrze. To przeskoczmy do kolejnego newsa. Z ESG przeskoczmy do newsów. Kuba, udostępniasz ekran? Czy ja mam tutaj tylko który? Bo nie wiem, który z tych newsów chcemy najpierw. Dobra, ale to musisz zabawić naszych gości, a ja poszukam. Muszę zabawić naszych gości. To zrobię, Luki napisał, ja codziennie dużo promptuję, żeby zrównoważyć, nie będę spuszczać wody. Teoretycznie. Szanuję. Jest jakaś myśl, tak. Promptujmy więcej, spuszczajmy mniej. Więc jest to jakaś myśl. Ale to ja zrobię intro do tego, co ma zrobić teraz Kuba, co ma udostępnić, a ja w międzyczasie się zajmę jeszcze pytaniami z LinkedIna, które nie zawsze mi się wyświetlają, więc będę musiała przejść chwilę po LinkedInie i po Facebooku, żeby zobaczyć, czy macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, bo oczywiście transmitujemy na YouTubie, LinkedInie i Facebooku właśnie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście na naszych kanałach YouTube, to jest w ogóle też dodatkowa chwila na to, żeby przeskoczyć jednocześnie na kanał albo Anna Pro, albo Programistyczne Świry AI i dać suba i łapkę w górę, no bo wtedy dostaniecie najwięcej powiadomień o tym, że są nowe live'y, na przykład tak jak dzisiaj, że jednak jest live o trochę innej godzinie i w inny dzień, więc subskrybujcie kanał Anna Pro i kanał Programistyczne Świry AI, a tutaj Kuba nam za chwilkę pokaże newsa, który jest trochę na styku, znaczy jest na faktach autentycznych, cytując klasyka i mówiąc totalnie poprawnie językowo, na faktach autentycznych, ale z drugiej strony wiąże się z tym dużo teorii spiskowych, więc że my czasem po 22 teorie spiskowe lubimy, a że za minutę jest 22, to możemy akurat wam walnąć pewną teorię spiskową. A co? Uwaga, Kuba, scena jest twoja. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że z nami jesteście tak późno, po prawie godzinie live'a. Będziemy pewnie niebawem kończyć, ale specjalnie dla was oczywiście, moi drodzy, coś, o czym media milczą, nikt nie mówi, wiadomo, jakie grupy ludzi trzymają władzę, NWO, te sprawy, ale tak całkiem serio to są rzeczy, o których być może ktoś z was słyszał, jestem ciekawy waszych opinii, jesteśmy ciekawi, ale mam wrażenie... Ale ja jeszcze nie słyszałam na przykład tego newsa, więc nasi słuchacze są bardzo na czasie, przynajmniej część. Super. Natomiast na pewno jest to coś, co trochę przemilczano. Ja mam wrażenie, że trochę szum wokół nowego czatu GPT OpenAI, nie mówię, że miał zamaskować, ale nie mówię też, że nie, ale na pewno sprawił, że po prostu troszeczkę mniej było o tych informacjach, a tych informacji mamy aż 4, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Połączyliśmy kropki, żebyście wy nie musieli tego robić.
Musimy jakiś zrobić side kanał, wiesz, teorii spiskowej. Ale anyway, pierwszy, bardzo ciekawe, former OpenAI executive, czyli ktoś z top managementu, nazwijmy to zarządu, tak dla uproszczenia, z OpenAI właśnie, powiedział, że tak naprawdę teraz bezpieczeństwo usiadło sobie na tylnym siedzeniu, czy nie jest takie aż bardzo ważne, zmniejszyło się jego priorytet, ponieważ co się stało i to jest takie, ciężko to doszukać, powiem wam tak szczerze, ale tutaj generalnie chodzi o coś takiego, co się nazywa, już wam tutaj pokażę, Super Alignment Division. Powstało niecały rok temu właśnie taki oddział w firmie OpenAI, Super Alignment. On troszeczkę dziwnie się nazywa, ale on w skrócie miał dbać o to, żeby AI, które zostanie wyprodukowane, miało benefity dla ludzkości, a nie jej przeszkadzało. Natomiast stwierdzono całkiem niedawno właśnie, to mamy z maja 18 właściwie ten artykuł, stwierdzono, że właściwie rozwiązują całkowicie cały ten oddział. Wszystkich stamtąd przepisują gdzieś indziej, a z tego co wiem, to albo zwolniono, albo zwolnił się właśnie Jan, albo Jan, nie wiem, Lake, który właśnie napisał, nie szczędził słów właściwie na temat tego właśnie, że uważa, że OpenAI podąża w bardzo niebezpiecznym kierunku, rezygnując z tego działu bezpieczeństwa czy dbania o dobro ludzkości i uważa, że w związku z tym, to drugi artykuł, który mamy właśnie to, właściwie może to będzie, nawet nie trzeba będzie pokazywać, właśnie, że oni wolą po prostu robić ładne, błyszczące produkty, które ładnie wyglądają, a niekoniecznie ich interesuje, czy faktycznie to będzie dla dobra ludzkości. Teraz o co chodzi? Myślę, że dobrze to dosyć określa tutaj ten kawałek, czyli że zbudowanie AI, który będzie mądrzejszy od człowieka, to jest bardzo niebezpieczna po prostu rzecz. Jeżeli do tego dojdzie i będziemy tego po prostu poszukiwali, to tak naprawdę jest to bardzo duża odpowiedzialność po stronie OpenAI. Więc jakby podsumowując tą gadkę, bo tak trochę na bieżąco tutaj jednocześnie czytam i wam relacjonuję, ale chodzi o to, że był oddział, który miał się zajmować dobrem całej ludzkości, został rozwiązany i główny jego szef stwierdził, że odchodzi z OpenAI lub został wyrzucony, tutaj jest to w artykule na pewno, teraz poszukamy. W każdym razie nie ma go już na pokładzie OpenAI, on twierdzi, że OpenAI chce stworzyć maszyny mądrzejsze, inteligentniejsze od człowieka i to jest ogromne zagrożenie dla ludzkości. Ja jestem wyciszona, więc wiesz, już spamujesz. Ogarniałam pytania z LinkedIna i innym momencie słuchałam. Ale w ogóle to jest jeszcze pytanie, bo ja czytałam, że on się sam zwolnił, ten Jan, czy jak mu tam, nie wiem czemu mam wrażenie, że to ktoś jest z południa, z Czech albo ze Słowacji, bo jakoś ten nazwisko mi tak dziwnie południowo brzmi, znaczy dziwnie, w sensie południowo bardziej brzmi. Ja czytałam, że on się sam zwolnił, że zdecydował rozwijać się poza strukturami organizacji. Sam. To znaczy tak, faktycznie, on sam się zwolnił, natomiast rozwiązana została ta struktura przez samego OpenAI. Tak. I to jest w ogóle, to jest właśnie ten element, o którym wam zaczęliśmy mówić, że no brzmi to trochę jak taka teoria spiskowa, no bo z jednej strony, proszę, tutaj mówiliśmy o tym, że mamy GPT-4 Omni, w międzyczasie tutaj był szum wokół tego i jeszcze obok konferencja Google'a, więc to też się ciekawie zbiegło w czasie i teraz ten dział, właśnie ten division został w tym samym momencie rozwiązany, więc no taki dziwny znowu zbieg okoliczności i jeszcze kluczowa rzecz, która z tym wszystkim się wiąże, to Ilya, który w ogóle, nie wiem czy wiesz Kuba, ale ja mam wrażenie, że Ilya to nas w ogóle połączył, bo pierwsze newsy, które były związane z tym, że sam Altman odchodzi, a potem Ilya odchodzi i w ogóle oni się tam kłócą i on nie odchodził, to ja mam wrażenie, że on jest tak jakby ojcem chrzestnym naszego kanału, naszego cyklu, może nie kanału, ale cyklu newsów na YouTube i on teraz odchodzi z OpenAI. O kim będziemy gadać, jak on odchodzi z OpenAI? W ogóle ja nie wiem. To jest dziwne dla osób, które nie oglądały tych pierwszych naszych odcinków, bardzo polecamy, bo tam była cała saga, tak. ale przede wszystkim Ilya to jest bardzo ważna postać na świecie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. On stoi generalnie za tymi research paperami jeszcze z Googlem, z DeepMindem, które mówiły o między innymi tym mechanizmie atencji, czy attention mechanizm, po prostu, które stoją u podstaw w ogóle współczesnych LLM-ów. W ogóle LLM-ów, bo nie było w starożytności. No, ale w każdym razie tak. I on jest bardzo ważny. On był głównym naukowcem i współzałożycielem OpenAI, więc to, że on odchodzi, jest bardzo podejrzane. On się akurat żegna nas bardzo pozytywnie, z dobrymi słowami. Pożegnał się słowami, uwaga, to jest ciekawe, ten samego dnia to jest news,
Pokazujemy, tak? Tak, Poczekaj, tak. zaraz to znajdziemy. Powiedział, że... Tam było gdzieś... Sam Altman... Znaczy w ogóle... To znajdę, bo mam tu jeszcze angielską tą. Więc zaraz sobie tutaj znajdziemy Ilię, nie? Dobra, to wam zacytuję wam, co napisał w każdym razie na Twitterze. Napisał Ilia coś takiego, że jest pewien, że OpenAI pod przywództwem sama Altmana i tam tych resztych osób z pewnością stworzy produkt, który będzie dobry dla całej ludzkości i będzie bezpieczny. Ja znalazłam jeszcze mam startup cytat, że droga rozwoju, którą podążała firma, była cudowna. Jestem pewien, że OpenAI zbuduje AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli ogólną sztuczną inteligencję, która będzie zarówno bezpieczna, jak i pełna korzyści. To jest jakaś parafraza chyba z angielskiego, no bo to oczywiście tak pięknie pewnie nie brzmiało. Dokładnie o tym chodziło. Ale tak, ale też, że to był taki element pożegnalnego posta od Ili Suckewera. A zauważyłeś, Aniu, jak on dużo miał włosów jeszcze na tym zdjęciu? Gdzie? Na którym zdjęciu? Aha, a potem to jest stare zdjęcie, czy aktualne? Czy teraz wyłączyłeś? Oj, nie pamiętam, nie kojarzę jak wygląda, czekaj, zaraz ci pokażę, jak teraz on wygląda. On chyba na jednej z tych demówek teraz występował, tak? Wiesz co? O, tak wygląda teraz. O Boże, to mój stary, jak się nie będzie czesał, też tak będzie wyglądał? Boże. Patryk, jak nas słyszysz? Nie ma się co śmiać, bo ja wiem, że dużo facetów ma jakiś ten obłęd na punkcie włosów, nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie widać, że mu chyba nie służyły lata. Nie, bo ty masz włosy. Jesteś młody. No, ale jakbym nie miał, to nie wiem, na co nie zwrócił uwagę, pewnie dopiero ktoś mi powiedział, ale nieważne. W każdym razie jest to dosyć ciekawe też. Fajnie, że się żegnają w pozytywnej atmosferze, ale pamiętajmy, takie osoby nie odchodzą bez kozery i raczej to jest dosyć dziwne, podejrzane, że odchodzi w tym samym momencie, co te osoby, które są związane właśnie z tym, no nie wiem, dla mnie to wygląda trochę dziwnie. Tak. Dlaczego miałby... Dla osób, które nie znają kontekstu. My sami wam relacjonowaliśmy bardzo dużo rzeczy, które się działy w momencie, kiedy było gorąco w OpenAI i zwolnili sama Altmana, właściwie go wyrzucili. Znajdę, odgrzebię te starocie, znaczy to nie są aż takie starocie, ale ja to zaraz podrzucę na czacie, więc chwilowo zwiększam cię na ekran. Warto sobie zobaczyć. To była niesamowita, to była taka saga, po prostu kurczę, słuchajcie, jak dobry serial, naprawdę, codziennie wam to relacjonowaliśmy. I on wtedy miał bardzo trudną pozycję. On był tak trochę między młotem a kowadłem. I mimo tego, że taka była trudna sytuacja, to gdzieś tam na końcu, ja nie chcę teraz przekręcić, ale wydaje mi się, że on był jednym z tych, którzy tam spiskowali trochę przeciwko samowi Altmanowi, a potem napisał, że tego żałuje i że cieszy się, że wszyscy są razem. No i nagle po pół roku odchodzi. Trochę mi to wygląda tak, słuchajcie. Nie chcę snuć teorii spiskowych, ale jest po 22. Potraktujmy to jako część rozrywkową. Było tak. Jakieś pół roku temu sam Altman ogłosił, że budują sztuczną inteligencję AGI ogólną, która będzie mądrzejsza od ludzi. Nie spodobało się to kilku osobom, które stwierdziły, że to jest bardzo duże zagrożenie. Sam Altman sobie pomyślał, jakie zagrożenie? Ja mam Y Combinator, mam ileś tych startupów, jak ja mógł powołać tych wszystkich pasożytów, programistów, którym płacę dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie, zamiast nich wstawić sztuczną inteligencję, profit. No i tak postanowił, że zrobi. Ale się zbuntowali, wyrzucili go i on jak wrócił, powiedział, wiecie co, macie rację, no cóż, może przesadziliśmy, powinno to być zrobione bezpieczniej. Mija pół roku i nagle okazuje się, że on sobie otworzył tajne laboratorium piętro niżej w podziemiach i tam cały czas nowo AGI, znaleźli serwery, zauważyli dopiero w lato, jak zaczęło być ciepło i zobaczyli, że jest po prostu za gorąco. To jest w ogóle jakaś ta grubo teoria. Ja o tej piwnicy nic nie znalazłam, więc po prostu to taki mały disclaimer, Kuba popłynął. No, to taki żarcik był. Ale nikt nie wie w sumie, jak było naprawdę. You never know, bo może część z tego rzeczywiście się wydarzyła. No słuchajcie, ja ostatnio sobie odświeżyłam wiedzę, obejrzałam stare odcinki Black Mirror, odświeżyłam wiedzę i sobie tak to oglądam i myślę, Boże, oni o tym mówili parę lat temu, a to już jest, więc w ogóle wiecie, no skąd te pomysły się ludziom biorą w głowach i ja nie wiem, czy to jest tak, że ludzie, którzy tworzą seriale na Netflixie, czy Black Mirror, czy inne tego typu futurystyczne rzeczy po prostu tyle biorą dawek różnych substancji, że mają tak bujną wyobraźnię i potem robią z tego serial, albo ktoś ma równie bujną wyobraźnię, ale ma umiejętności, żeby coś z tego zbudować. Czy to jest czasem tak, że ci ludzie, którzy tworzą te seriale, mają dostęp do pewnych danych, wiecie, tak jak my na rynku czasami mamy, no wiemy, że ktoś coś gdzieś tam pokątnie od słów do słów wiemy, że coś się dzieje, mimo że oficjalnie o tym się nie mówi, więc może też ci twórcy seriali też mają czasami dostęp do takiej wiedzy, która, no nie mówią oficjalnie, że było jakieś źródło, ale w sumie to było, tak.
Także zobaczymy, za parę lat się pewnie okaże. Bartłomiej napisał, szukali kotów w piwnicy i natrafili na serwery. Tak Możliwe, ale a propos kotów mieliśmy jeszcze pokazać demo ze szczeniaczkami. Na koniec będzie demo ze szczeniaczkami z OpenAI. Dziękuję, że przypomnieliście o kotach i o szczeniaczkach, ale to na sam koniec, ale tu jest jeszcze jeden news z patriotycznym elementem. Właśnie, teraz będą dwa pozytywne elementy. Twój będzie z pieskami, ale jeszcze zanim to, można się zastanawiać, Ilia odszedł, kto wchodzi na miejsce jako główny naukowiec w OpenAI? No więc, moi drodzy, Polak i to nie byle jaki Polak, Jakub Pachocki. Może ten uśmiechnięty tutaj to on, bo ja tak nie byłam przekonana, bo on ma jakiś tam tytuł i w ogóle wygląda jakby maturę dopiero zdał, także pozdrawiamy, w sensie bardzo profesjonalnie wygląda, ale na bardzo młodego. Oj tak. Słuchajcie, tutaj można sobie poczytać króciutko, bo to wiadomo, Polska górą to się musimy chwalić, ale to ciekawe, bo w Gdyni był już w liceum chyba, albo w technikum, w każdym razie był finalistą, laureatem ogólnopolskiej olimpiady informatycznej, miał kilka medali na międzynarodowych olimpiadach informatycznych, ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Carnegie Mellon University w USA, uzyskując tytuł doktora nauk komputerowych i obecnie jest również badaczem na stażu postdoktoranckim na Uniwersytecie Harvarda, więc naprawdę osoba chyba na dobrym miejscu. Tak, no ten Harvard brzmi dumnie, no więc wiecie. No i tak. Na Harvardzie nie biorą się ludzie z przypadku, więc duma rozpiera. I sobie oczywiście, żeby sobie jeszcze zrobić dumy, to sobie przeczytajmy tylko te dwa tutaj rzeczy. Pierwsza jest taka, że to nie jest tak, że to jest osoba znikąd. W OpenAI on już był dyrektorem do spraw badań i kierował rozwojem chociażby GPT-4. OpenAI 5 pewnie nam to za dużo nie mówi, ale GPT-4 na pewno. I to jest generalnie postać mocno związana i też bardzo ładnie napisał mu Sam Altman, oczywiście na Twitterku, że Jakub jest jednym z najwybitniejszych umysłów naszego pokolenia. Ja jestem zachwycony, że przejmuje tę pałeczkę, kierował wieloma naszymi najważniejszymi projektami. Jestem przekonany, że prowadzi nas do szybkiego i bezpiecznego postępu w realizacji naszej misji. Jaką jest zapewnienie, że AGI przyniesie korzyść wszystkim? Cóż za przypadek, że znowu o tym mówią. Podejrzane. Widzę, że jedziemy z tym AGI na grubo, naprawdę. Tak jakby jak wcześniej była mowa we wszystkich wywiadach z Sam Altmanem i w sumie z Mirą też chyba padały takie pytania, że kiedy powstanie AGI, kiedy powstanie i w ogóle czy to będzie GPT-5, to już będzie AGI i zawsze było, że nie wiemy za ile, nie wiemy kiedy, a teraz już jest bardziej w takim trybie, że wiemy, że powstanie i że mamy nadzieję, że będzie dobrze, a nie, że mamy nadzieję, że powstanie, tylko mam wrażenie, że trochę to też zauważyliśmy takie różne niuanse, że w tej komunikacji się zmieniło, czyli że już nie mówimy o tym, że kiedyś powstanie, tylko no jak powstanie, to będzie dobre, więc trochę jest to ocieplony wizerunek. To samo, co kiedyś rozmawialiśmy z polskim podejściem do tego, jak podchodzimy do sztucznej inteligencji, że teraz już ludzie nie szukają haseł typu sztuczna inteligencja zagrożenia, tylko szukają haseł typu co potrafi sztuczna inteligencja, jak sztuczna inteligencja może zaoszczędzić mi czas. I nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie zrobił się jakiś mega boom na zapytania, na szkolenia z promptowania na maj-czerwiec. Wszyscy przed wakacjami chcą się nauczyć promptowania. Tylko że ja mam, wiecie, ja mam wyrywanie 8 20 czerwca. Chciałabym się wyrobić ze wszystkimi szkoleniami do 20 czerwca, ale okazuje się, że wszyscy chcą właśnie teraz, w ogóle lepiej w maju, w ogóle lepiej przed wakacjami, zanim się wszyscy rozjadą na wakacje. Tak, i w tym tygodniu wszystkie te zapytania. Polecamy. Jak jeden mąż. Także polecamy. Promptowanie jest ważne, ale może niektórzy to we wrześniu chcieliby się tego nauczyć. Pamiętajcie, Ania jeszcze ma wolne weekendy, więc... Już nie mam urodziny w przyszły weekend, ja tylko pół dnia spędzę z mężem, nie? Więc w ogóle... A dziękuję. To na następnym live'ie będziemy odpalali może jakąś świeczkę, czy tort, czy coś. Dobrze. Szampana. No, dokładnie. To ostatnie na koniec piesek, co? Dobrze. Piękny show. Czy będzie w czwartek? Luki pyta, czy będzie w czwartek. W czwartek Kuba jest w Grecji, więc drugiego już live'a nie będzie w czwartek, ale w kolejny czwartek się widzimy, Kuba? Widzimy się w kolejny czwartek? To zależy od Ciebie. Tak. Więc kolejny czwartek, Luki dobrze pamięta, bo co czwartek się widzimy, ale nie ten najbliższy czwartek, tylko ten czwartek, który jest Bożym Ciałem, więc wszyscy macie wolne. Więc jak będziecie... Tak, dokładnie. Więc jak będziecie subskrybowali kanał, to w długi weekend otrzymacie powiadomienie, że hej, w ogóle Ania i Kuba są na żywo, więc dlatego warto subskrybować i dawać łapki w górę, prawda, Kuba? Tak jest, warto. A ja w międzyczasie w takim razie puszczam słodkie pieski. Uwaga, lecimy z pieskami. Piesek spotyka AI. Czy jesteście gotowi na słodkie pieski? Uwielbiam takie rzeczy na scenie pytać. Czy jesteście? Tak.
No dobra, to 26 sekund słodkich piesków. Lecimy. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Oh, well, I can see why. Look at that focus. Fetching balls is serious business for Bowser. Okej. Ale to tyle, tak? Tam już więcej nie ma. Takie krótkie demówki. Ale w ogóle no, pieski jak to pieski, słodkie, ale ja myślę, że mieliby jeszcze więcej wyświetleń, jakby były koty. Tak jakby, no pamiętajmy, no internet stoi kotami, więc koty byłyby jeszcze lepsze. Koteczkami. No o, jak słodko. Tam nie wiem, co jest napisane za marka na początku. Nie wiem, czy chcemy to zdradzać. Co? Jaka marka była napisana na kaczce? Coders Lab. Nie no, pozdrawiam i zawsze, spokojnie. A, dobrze. W moim sercu zawsze Coders Lab. Dobrze, czy coś jeszcze dodajemy na koniec? Kuba, jakie szkolenie wkrótce prowadzisz? Jakiś kącik reklamowy. Jakie szkolenie wkrótce prowadzisz? Zapraszam na jakubkroll.pl, jeżeli ktoś ma ochotę potrenować swoją kadrę z zakresu używania sztucznej inteligencji, szczególnie techniczną. Natomiast podobnie jak Ania, już jestem do końca lata zabukowany. Ja do końca Dziękuję. Odpocząć, tak jakby. Dziękuję, ale jeszcze są terminy pod koniec roku, a że będę miał niedługo więcej czasu zawodowo, to polecam się na przyszłość. Dokładnie, polecamy Kubę, a w temacie szkoleń z promptowania, zwłaszcza dla marketerów, tak jak zaczęłam mówić, to tutaj macie adres meet.annapro.pl i to są już chyba ostatnie możliwe wolne terminy, w których można ze mną pogadać o tego typu szkoleniu, bo w ogóle podjęłam ostatnio bardzo ważną decyzję biznesową, że nie robię już konsultacji za free, więc to są w ogóle ostatnie konsultacje czy rozmowy, z którym można rzeczywiście się ze mną zdzwonić i pogadać i ostatnia jest dosłownie 31 maja o 10:30, z tego co widzę to jest ostatni możliwy termin, no i tam potem jest jeszcze tylko parę w czerwcu, ale podjęłam taką ważną biznesową decyzję, że już teraz tak naprawdę jak ktoś mi wysyła zapytanie, że potrzebuje szkolenia z promptowania albo potrzebuje szkolenia z narzędzi AI w marketingu, to ja wysyłam cennik i na tym rozmowa się kończy, bo naprawdę mój kalendarz już nie wyrabia. Także... Korzystajcie póki możecie, bo z Anią pół godziny darmowej konsultacji to jest złoto jak 8 godzin normalnego szkolenia. Dokładnie, więc spieszmy się kochać darmowe konsultacje tak szybko. No i dobrze. Kuba, jakaś złota myśl na koniec. No musi być jakaś złota myśl na koniec. To, o czym teraz chcę powiedzieć? Mówiliśmy dzisiaj o AGI, mówiliśmy o słodkich pieskach, mówiliśmy o GPT-4o, o czacie GPT, trochę o GPT-3,5 z porównaniem z GPT-4 i właśnie GPT-4o, czyli Omni. Mówiliśmy o teoriach spiskowych, mówiliśmy, w ogóle cała rozmowa była o OpenAI i Samie Altmanie i całej tej sadze, więc chyba był taki bardzo monotematyczny odcinek, w tym sensie, że bardzo dużo się działo w tym zakresie. Więc pytanie, czy mamy możliwość podsumować to jakoś jednym ładnym, skrzętnym zdaniem, złotą myślą? Oczywiście. Ja mam dzisiaj przesłanie do młodych ludzi. Uczcie się pilnie, a może zostaniecie głównymi naukowcami w najważniejszych firmach AI na świecie. Piękne. Myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć dzisiejszego live'a, nawiązując oczywiście tutaj, jak ktoś uważnie słuchał, do Kuby Pachockiego, który był w olimpiadach, zwyciężył wielokrotnie. Był kujonem i mu się to opłaciło, a w ramach takiej inspiracji polecam Wam znaleźć na YouTubie wywiad z Jarkiem Królewskim, który dosłownie mniej więcej tak się zaczyna, że na miniaturze jest napisane, że byłem kujonem, nikt mnie nie lubił. No i zobaczcie, gdzie Jarek Królewski teraz skończył, w sensie jak wygląda jego kariera, więc warto się uczyć. Dokładnie. Dzięki wielkie w takim razie wszystkim za udział, dzięki za Wasze komentarze, lajki, suby, dzwoneczki. Im więcej tych lajków, tym lepiej. To jest dla nas jeszcze większa motywacja, żebyśmy tworzyli materiały. Dzięki wielkie, Kuba, za dzisiejszą jakże inspirującą i ciekawą rozmowę. Trzymajcie się. Hej. Dobrego dnia. Cześć.